Cześć. No nic, jedziemy, jesteśmy teraz za Łodzią? Za Łodzią? Tak, no gdzieś tak między Łodzią a Toruniem. I teraz tak, pewnie zastanawiać się, jak to się stało, że wybieramy się nad polskie morze, bo nie jest to dla nas absolutnie zwyczajna sytuacja. Jedni są bardzo za polskim morzem, a drudzy mówią, że polskie morze jest beznadziejne i w ogóle nie ma sensu tam w ogóle jeździć, czy w sezonie, czy poza. A my, aż tu się trochę wstyd przyznać, ja byłam nad polskim morzem 29 lat temu. Tak, na Zielonej Szkole. A Norbert, ile razy ty byłeś nad polskim morzem? Ja nie byłem nad polskim morzem nigdy. To jest śmieszne, bo jestem już po 40, a nad polskim morzem nie byłem. Wiecie co, jakoś tak, no mieszkamy dość daleko, no bo mieszkamy między Krakowem a Katowicami, mamy daleko nad morze, no bo no teraz jest już dobra droga, więc powiedzmy za te 6 godzin można dojechać. Natomiast jakoś do tej pory nigdy się nie układało. Co ciekawe, w życiu byłem na pewno nad 10 różnymi morzami. Jakbym policzył, to może i z 15 by się znalazło, ale nie byłem nigdy nad polskim Bałtykiem. Byłem jakby z drugiej strony, od strony Norwegii, ale to już nie jest Bałtyk, tam jest Morze Północne. Byłem też jakby i w Belgii, w Holandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, tam również na tych wszystkich morzach południowych dookoła Morza Śródziemnego, natomiast nad Bałtykiem nigdy nie byłem. Ja jestem ogólnie z marzluchem, Basia też, Ja też, nie. więc jakby, no nawet jak byliśmy kiedyś w Chorwacji kilka lat temu na wakacjach, to nawet to chorwackie morze dla nas było dość chłodne. Więc wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że po prostu no my jesteśmy mocno ciepłolubni, aczkolwiek no, stwierdziliśmy, że trzeba jednak to morze, znaczy nawet wielu naszych widzów jest nad morza, to jest druga sprawa, więc to jest taka trochę śmieszna sytuacja. Nie wiem, ja jako dziecko akurat nigdy się nie złożyło, żebym pojechał później. To też jakoś tak się układało, że przez lata też nie jeździłem. Najciekawsza sytuacja jest jeszcze lepsza. Ja w ogóle nie byłem nad żadnym morzem do chyba 21 roku życia i co ciekawe, pracowałem w Anglii już 2 miesiące i nadal morza nie widziałem. To jest prześmieszna sytuacja, ponieważ pojechałem do Anglii autobusem pierwszy raz, to był rok 2004, wtedy kiedy Polska weszła do Unii, wtedy mogliśmy jechać. Pojechałem autobusem, autobus też autobus jechał tym pociągiem pod kanałem La Manche, więc nie widziałem morza. Trafiłem do Nottingham, które jest w środkowej Anglii, akurat nigdzie morza blisko nie było. Pracowałem 2 miesiące i dopiero po 2 miesiącach wysłali mnie na kontrakt do Dover, gdzie pracowałem tam w okolicach tych klifów w Dover. No i tam już następne kilka miesięcy już byłem codziennie nad morzem. No ale taka ciekawa sytuacja. I poleciało. Ja w ogóle nie wiem, czy wiecie, co to jest Zielona Szkoła? Nie wiem, Norbert, to funkcjonuje nie wiem, czy znaczy. To może ja tak szybko. Jak ja chodziłem do podstawówki, to nie funkcjonowało u Ciebie na Śląsku, to funkcjonowało bardzo mocno. Tak. Więc nie wiem, czy to jest w całej Polsce. U nas jak ja chodziłem do podstawówki, to czegoś takiego nie było, aczkolwiek była to podstawówka na wsi, więc nie wiem gdzie. I w Uzdrowisku. I w Uzdrowisku, więc no może ja tak szybko powiem, co to jest Zielona Szkoła, jeżeli rzeczywiście jest to jakiś, nie wiem, wytwór śląskich szkół, może tak. Zielona Szkoła to jest taki wyjazd w ramach, znaczy podczas trwania roku szkolnego organizowany przez szkołę. Na pewno dzieci na Śląsku mają, przynajmniej za moich czasów miały wszystkie. To był wyjazd wtedy 3-tygodniowy nad Polskie Morze. No to właśnie ta Zielona Szkoła, bo teoretycznie prowadziło się tam lekcje, no ale to była taka okazja, żeby te dzieci, powiedzmy, trochę tego jodu i trochę tego świata mogły zobaczyć, więc w 3. klasie były organizowane właśnie takie wyjazdy. Na dzień dzisiejszy, z tego co mi wiadomo tak po znajomych, to bardzo mało szkół teraz korzysta z tych wyjazdów. Te wyjazdy są też finansowane z
Funduszu Ochrony Środowiska, wiadomo, częściowo, no ale zawsze coś tam do puli dorzucą. Nasze dziewczynki akurat mają to szczęście, że w Sławkowie nasza szkoła organizuje właśnie takie wyjazdy. Nie są to już 3 tygodnie jak kiedyś, są to wyjazdy tygodniowe, w sumie to 10-dniowe, bo od tych 10 dni się zaczyna refundacja, czyli częściowa refundacja, jakieś tam dofinansowanie i tym oto sposobem nasze 2 starsze córki były nad morzem a Norbertynie. No Kasia jeszcze jest za mała, bo ona dopiero teraz idzie do podstawówki, a co ciekawe, Natalka wróciła 3 tygodnie temu z nad morza? 3 tygodnie, a teraz wracamy. Także może tam zostawiła coś, wiecie, żeby wrócić. Tak jak się w Rzymie rzuca monety do fontanny. Okej, nie zanudzamy, lecimy, pokażemy Wam już, jak dojedziemy na miejsce. My na nasze miejsce docelowe wybraliśmy Ustkę. I to też był totalnie przypadek, bo po prostu znaleźliśmy tam ciekawy nocleg. Wiecie, wczoraj sobie wszystko ogarnialiśmy, czyli standardowe, tak jak my. Dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa, no to jedziemy. Dobra, lecimy. Z Wami bardzo serdecznie. Jako że jest to test, powiedzmy, test polskiego morza, no to wszystkie tego barwy, czyli tak, wczoraj 32 stopnie, dzisiaj 20 i deszcz, także pogoda jak nad polskim morzem jest nieobliczalna, tak też i na naszym wyjeździe. Jest dosyć przyjemnie, bo tutaj przynajmniej w lesie jesteśmy w Parku Narodowym. Jest całkiem przyjemnie, bo nie wieje, natomiast na plaży to piska. Generalnie plan jest taki, że próbujemy dogonić takie wyższe temperatury, więc jedziemy dzisiaj na wschód, do Władysławowa, podjedziemy na Hel, czyli coś, co jest w ogóle fenomenalne, że coś takiego mamy w Polsce. Dziewczynom jak pokazaliśmy, jak to tak naprawdę na mapie wygląda, że jest ten przesmyk taki na końcu Hel, były zachwycone. No, czeka nas sporo drogi, bo stąd mamy, no może niecałe 3 godziny, no ale wiecie, 3 godziny w jedną, 3 godziny w drugą, robi się tego trochę. Ale jak na razie wszystko nam się bardzo podoba. Morze jest zimne jak 150, co niekoniecznie nam się podoba, natomiast plaże i piasek są cudowne, naprawdę. Piasek to jest chyba największe zaskoczenie tego wyjazdu. Magda, jak Twoje wrażenia? Pierwszy wyjazd nad morze? Nie, no w porządku, to znaczy, wiecie co, ma to swoje plusy, tak, czyli jednego dnia jest 30 stopni, drugiego 19, jak jesteśmy we Włoszech, to nie człowiek narzeka, że jest strasznie gorąco, a u nas można się ochłodzić, więc gorzej jak ktoś przyjeżdża nad Bałtyk i planuje, że będzie na przykład tydzień plażowy, a okazuje się, że z tygodnia po jednym dniu upałów jest drugiego dnia deszcz, ale przynajmniej nie tak łatwo się spalić, także są też plusy tej sytuacji. I jeśli chodzi o takie moje pierwsze przemyślenia odnośnie w ogóle polskiego morza, to ciekawe jest to, że nie ma dróg wzdłuż Bałtyku takich blisko, tylko w zasadzie przynajmniej w tej części, którą teraz pierwszy raz jakby oglądamy, czyli tej części powiedzmy od Mierzei Wiślanej, w zasadzie od Żuław, od ujścia Wisły do powiedzmy do Ustki, to jak tutaj jedziemy po tym terenie, to jest w zasadzie tak, że droga ta główna jest oddalona dalej od morza i tylko wcina się. Ta sytuacja ma
Pewnie inaczej, pewnie dla kogoś, kto jeździ nad polskie morze, to nie jest nic dziwnego. Dla mnie jest to ciekawe, bo nad wieloma morzami jest tak, że się jedzie wzdłuż morza, co jest fajne dla tych ludzi, którzy mają domy blisko, natomiast dla tych, którzy mają domy dalej, nad morzem jest po prostu tłoczno. Natomiast tutaj jest tłoczno na tych drogach dojazdowych, a morze jest takie, powiedzmy, nad morzem jest dość spokojnie, to znaczy są miejsca takie gwarne, gdzie są rzeczywiście te plaże, te takie małe kurorty, powiedzmy, takie jak tam Ustka, Łeba, Darłowo, tam od tego miejsca mniej więcej, gdzie zaczęliśmy, to było, jakie to była miejscowość? Jantar i tam za Jantarem była Stegna. O, i tam właśnie Stegna i są to takie małe, plus tej sytuacji jest taki, że jest dużo małych miejscowości, które jakby kumulują się przy tych drogach dojazdowych, przez to wybrzeże jest nadal takie dość dzikie, ładne. Powiem tak, podoba mi się to. Jest to coś, co powoduje, że ktoś, kto ma rower, czy lubi spacerować, może sobie gdzieś tam zamieszkać i po takich bardziej bardziej takich plażach, gdzie nie ma tej komercji tak dużo chodzić. Wiadomo, że w tych kurortach to tam te wszystkie kebaby, gofry i tak dalej, ale pomiędzy nimi jest sporo tych plaż takich naprawdę naturalnych. To jest dość fajne. Jeżeli chodzi o to skomercjalizowanie Bałtyku, to zawsze mi się właśnie wydawało, że ten polski Bałtyk, te plaże, to wszystko jest takie, wiecie, nadźgane i to się kojarzy z tymi wszystkimi goframi, lodami i tak dalej, ale właśnie tak nie jest, przez to, że to są tak naprawdę takie sięgacze do tych miejsc turystycznych i nie ma tej komunikacji wzdłuż nabrzeża, no to jest takie bardziej właśnie naturalne, spokojne i takie przyjemne. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, to już jest trochę problem, bo tak jak na przykład we Włoszech czy Hiszpanii, jadąc z miejscowości A do miejscowości B, jest możliwość jazdy wzdłuż morza i to jest takie fajne, wiecie, się zdyszam. Jedziecie sobie, wiecie, wzdłuż nabrzeża, macie widoczki, to jest fajne, no tutaj tego nie ma, musicie przejechać już te wszystkie miejscowości, które wyglądają jak każda inna i dopiero gdzieś tam te miejsce docelowe to jest atrakcyjne. Jeżeli chodzi o tą latarnię morską w Czołpinie, znajduje się ona na terenie Parku Narodowego, więc musicie sobie doliczyć bilet wstępu do Parku Narodowego. Plus jeżeli chcecie wejść na samą tam górę, to jest około 25 z kawałkiem metra. Też jest tam bilet wstępu. Nie są jakieś to ogromne kwoty, no ale no, trzeba jakby to doliczyć. No i tyle. Tam jest również ścieżka na plażę. Jest to około, ile Żabko tam? 20 minut, a w kilometrach? 1,5 kilometra, także można sobie spokojnie tutaj na plażę dojść, bo bilet parkingowy jest całodniowy. Natomiast ze względu na pogodę my chyba dzisiaj spasujemy, spróbujemy uderzyć gdzieś bardziej na zachód. A jutro no to zobaczymy, bo tak naprawdę, tak jak Wam wspominałam, ścigamy się trochę z pogodą. Hej, wczoraj byliśmy na plaży koło Stegny, było chyba 33 stopnie, jest w ogóle 3 lipca, dzisiaj jesteśmy koło Karwi, na takiej fajnej plaży, pod którą można też dość blisko dojechać, ale jest 17 stopni i mocno wieje, więc jesteśmy na plaży sami i ratownik tam siedzi, nawet nie w budce, tylko schował się z tyłu i podsypia. Bo nie dość, że jest chłodno, to jeszcze do tego bardzo mocno wieje. Plaża przepiękna, ale pogoda jest taka, jaka jest, więc pewnie sobie tu posiedzimy z pół godzinki, godzinkę i wybierzemy się jakieś obejrzeć inne atrakcje. Dojechaliśmy na Hel. Na Helu jesteśmy pierwszy raz, zresztą ja jestem pierwszy raz nad Polskim Morzem, więc na Helu też. Hel zawsze mnie interesował, bo to było zawsze ciekawe, że taki długi półwysep piaszczysty. Jak przyjechaliśmy tutaj, to się okazał jeszcze fajniejszy tak naprawdę niż myślałem, bo w zasadzie po tej całej części północnej jest piękna
plaża od samego początku do samego końca, natomiast z drugiej strony, tam od strony Zatoki Puckiej, jest super miejsce dla kitesurferów, więc na pewno jeśli ktoś lubi popływać na kajcie, to zdecydowanie tam, zresztą znajomy mi opowiadał też, że tam często pływa i jest super. Natomiast tutaj jest naprawdę, my jesteśmy teraz w Jastarni i jedziemy na koniec zobaczyć też sam Hel. No minus jest zdecydowanie taki, że na Hel prowadzi jedna droga, więc i to w zasadzie widzę, że bardzo dużo ludzi tak ma, że chce jechać na ten Hel, zobaczyć ten Hel i potem wrócić. A ponieważ półwysep jest długi, bo on ma 35 km, a drogą to może nawet jest ze 40, więc jest potężny korek przy powrocie. Dzisiaj na szczęście ta pogoda nie jest jakaś wybitnie dobra, więc jest szansa, że nie będzie tak źle. Natomiast co, tak jak nagrywaliśmy Wam 2 godziny temu, jak byliśmy w Karwi, tak, w Karwi to było 17 stopni, natomiast teraz troszeczkę się ustabilizowało, jest około 20, wyszło słoneczko, także całkiem przyjemnie. Zrobiło się późno, wracamy do hotelu, no 3 godziny drogi, także będziemy koło 23, mniej więcej tak, no może trochę szybciej, ale niewiele, ale spójrzcie jakie widoki. Wszyscy zgarnęli swoje przydziały lodowe, no oprócz Norberta, bo on, wiecie, cukru nie bardzo. I powiem Wam tak, jesteśmy kawałek dalej od tego początku promenady w Ustce i tak, na początku lody małe kosztują złotych 12, natomiast tu już pod koniec pani sprzedaje dużego loda po 9, a małego po 7, więc no te ceny nad morzem to tak jak zawsze. Są miejsca, gdzie jest drożej, a są miejsca, gdzie możecie kupić to samo, bardzo dobre lody za mniej. No i dokładnie, i Basia ma małego. Ja mam małego, tak, żeby to nie było. I to wcale, i on był taki, zjadłam. Był taki gdzieś dotąd. Dziewczyny mają dużego, ale już nie bardzo jest co pokazać. Okropnej pogodzie, gdzie goniliśmy za słońcem i niestety nie udało nam się go dogonić, ale nie było najgorzej, bo na Helu była całkiem fajna pogoda i przyjemnie. Dzisiaj znowu mamy pogodę, jak widzicie niebo jest czyściutkie, nie jest może tak gorąco jak pierwszego dnia, kiedy tu przyjechaliśmy, gdzie było 32 stopni i nie dało się wytrzymać, bo dzisiaj jest około 20, natomiast słońce pomaga w tym, żeby było bardzo przyjemnie. Jesteśmy właśnie na plaży, można było się rozebrać, nie ma deszczu, nie jest strasznie, ale wszystko ma swoje uroki, także cieszymy się piękną pogodą. Tutaj nawet nad morzem jakiś projekt budowlany powstał, czyli będzie to taka jamka, bo strasznie wieje i dziewczyny już tu z pół godziny albo ze 40 minut wybierają dziurę, ale jak już dziura powstanie, to będziemy mogli się trochę schować, żeby tak bardzo nie wiało, bo niestety nie posiadamy takiego oto ustrojstwa, ani takiego jak tam są dalej, więc będzie jamka.
Zakończyliśmy właśnie zwiedzanie zamku w Malborku i powiem Wam, że to chyba była najfajniejsza część naszego wyjazdu. Gorąco polecam. Nie będę tutaj się rozwodzić na temat historii w ogóle, no po prostu trzeba przyjechać. Nic dodać, nic ująć. Generalnie wstęp kosztuje, z tego co pamiętam, 80 zł od osoby dorosłej i 60 od dziecka. Oczywiście są różne opcje zniżkowe, jak na przykład karta dużej rodziny, dziecko do 7 roku życia nie płaci, ale naprawdę polecam. Możecie iść albo z przewodnikiem, albo dostać sobie tego audio przewodnika, który gdzieś tam łapie z GPS-u konkretne atrakcje. No i mega. Powiem Wam, że wiecie, jak dzieci zazwyczaj reagują na muzea i takie historyczne miejsca, to tutaj no, były zachwycone. Zresztą wystarczy spojrzeć. Nie będę Was zagadywać, puszczę Wam kilka fajnych ujęć z naszego zwiedzania. Okej, jesteśmy już w domu, więc czas na takie małe podsumowanie naszego wyjazdu nad morze. Kilka takich myśli, więc tak, jest na pewno dużo lepiej niż myślałam. Generalnie jadąc nad polskie morze miałam, no wstyd się przyznać, ale miałam takie wrażenie, że to jest miejsce niezbyt fajne, że pogoda jest niezbyt fajna, że wszystko jest zatłoczone, a powiem Wam, że zrobiło dużo lepsze wrażenie niż początkowo myślałam, także to na plus. Jeżeli chodzi rzeczywiście o tą pogodę, no to już abstrahując od tego, że mamy lipiec i wczoraj było 13 stopni i w ogóle cały czas pada deszcz, to już w ogóle pomijmy to, ale generalnie wybierając się nad polskie morze, no trzeba mieć z tyłu głowy to, że ta pogoda jest bardzo nieobliczalna i może być bardzo fajnie, albo może być bardzo słabo. Siostra Norberta, z którą ostatnio rozmawiałam, ona była nad polskim morzem bardzo dużo razy i mówi, że taką naprawdę fajną pogodę to miała może raz czy dwa, tak to było tak różnie, więc wydaje mi się, że to jest duży minus, więc jak ktoś na przykład ma tylko te 21 dni urlopu w ciągu roku, no to polskie morze jak dla mnie nie jest najlepszym wyborem, bo trochę szkoda, wiecie, urlopu i akurat Wam się nie trafi pogoda, więc to jest na pewno duży minus. Natomiast plaże są cudowne, są czyste, są szerokie, bardzo mi się podobają. Jak tylko ta pogoda byłaby inna, to byłoby świetnie. Więc tak ogólnie mówiąc, polskie morze jest super, ale jak macie je bliżej niż my, bo wydaje mi się, że to jest za duże ryzyko, żeby jechać i cały swój urlop bazować jednak nad tym polskim morzem, ale generalnie nam się bardzo podobało. Świetnym punktem, jeżeli chodzi o wypad nad morze, jest Malbork. Jeszcze raz wszystkim serdecznie polecam to miejsce, bo jest magiczne i to jest taki no, punkt chyba obowiązkowy jadąc nad morze. A cóż tu więcej powiedzieć? Wiadomo, że ile osób, tyle opinii, więc piszcie, co Wy sądzicie o naszym polskim Bałtyku. No i widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, żeby ten film polubić, kanał zasubskrybować i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa.